Pokój dobro. Pokój dobro. Zawsze robimy to na końcu, ja was teraz poproszę na początku. O lajki, komentarze, suby I w ogóle lubcie nas. Właśnie. Nie, możecie nas nie lubić, nie? Bylebyście nas kochali. O, to tak. Słuchajcie, gadamy o pokusie. Pierwsza zasada, jak walczyć z pokusą, to trzeba być wiernym powołaniu, które Pan Bóg nam dał. Come on, takie proste. No i właściwie wszystko. Wszystko dobrze. Wiecie, o co chodzi. Rzecz jest tego rodzaju, że my mamy być wierni tej drodze, którą Bóg dla nas przeznaczył. Problem polega na tym, że tak jak tu już mówiliśmy ostatnio, jest taki psychopata iluzjonista, który będzie ci mówił, że twoje prawo do szczęścia, bo każdy chce być szczęśliwy, no nie? Nawet niektórzy szczęście odnajdują w jakimś szczęściu. Niektórzy mówią, że to jest główne ich powołanie. Tak, tak. Powołanie do szczęścia, powołanie do samorealizacji, do jakiegoś poczucia bezpieczeństwa. No, my powiemy, że głównym powołaniem naszym jest powołanie faktycznie do szczęścia wiecznego, które realizujemy przez wypełnianie woli Bożej. No i teraz w związku z tym, jeżeli mamy wypełniać wolę Bożą, na czym będzie polegała ta demoniczna pokusa? No nie wypełniaj tej woli Bożej, a wypełniaj swoją wolę. W związku z tym, kiedy ja na przykład jestem tutaj zakonnikiem, kapłanem, co ja muszę robić? Patrzeć, czy te pokusy, które mam, czy one nie są przeciwne mojemu powołaniu, tak? Czy rozmowy, obrazy, zobaczcie, osoby, decyzje, nie wiem, jakieś poczynania, które robię, czy one nie są wbrew mojemu powołaniu, ja mam robić wszystko, by się w powołaniu umacniać, czyli nie tylko czekać aż ta pokusa, no bo walka z pokusą może być na pierwszej linii frontu, nie? Czyli że ona jest, a ją odsuwam, ale równie dobrze może polegać na tym, że ja umacniam już to, co mam, tak? Czyli czekam, kiedy będzie to uderzenie, prawda, że ja będę na tyle silny, stabilny w tym wszystkim, że to uderzenie mną nie potrząśnie. Czyli z jednej strony odsuwam to, co jest wrogie mojemu powołaniu, z drugiej strony umacniam się w tej drodze, którą obrałem. Tak, bo ta walka z pokusami, ona też ma na celu potwierdzenie naszej decyzji, potwierdzenie naszego wyboru. Tak? Jeżeli my jako kapłani, prawda, ślubowaliśmy Bogu, że będziemy Jemu służyć, że będziemy służyć Kościołowi, że będziemy służyć ludziom, do których nas Bóg powołuje, że chcemy oddać, poświęcić swoje życie, nawet oddać życie za tych, do których Bóg nas powołuje, to ja walcząc z pokusami, które też będą pokusami do szczęścia, to jest właśnie perfidia tego iluzjonisty, tego kłamcy, tego psychopaty, który zna nasze potrzeby. Słuchajcie, szatan zna nasze potrzeby. Szatan wie, że my chcemy być szczęśliwi. Szatan chce, że my chcemy być kochani. Szatan wie, że my chcemy być akceptowani. Szatan wie, że my chcemy mieć poczucie bezpieczeństwa, poczucie wartości. I powie ci tak. Nawet czasami znaczenia. Oczywiście, że tak. Ambicje nasze, nie? Tak. I powie ci tak. Ty masz prawo do szczęścia, ale w tym związku się nie realizujesz. Twoja żona cię nie rozumie, twój mąż cię nie akceptuje. Ty masz prawo do szczęścia, więc znajdź sobie kogoś innego, kto cię zrozumie, kto cię doceni, kto cię dowartościuje. Tam poczujesz się mężczyzną, poczujesz się kobietą, zobaczysz, zrealizujesz swoje życie. I powołuje szatan, albo inaczej, proponuje realizację powołania, ale wbrew powołaniu, bo jest kłamcą. Znaczy to jest właśnie takie ciekawe, że za jakim wołaniem wtedy idziemy, nie? Bo diabeł krzyczy, woła w naszym sercu, aby zagłuszyć głos Boga. Czyli jeżeli ja mam swoją ścieżkę powołania i idę inną ścieżką, to kto mnie woła? Za kim idę? Bo to można by się tak zastanowić, nie? Zobaczcie, bo ktoś mówi, ja mam prawo do szczęścia. I teraz tak, mam prawo do szczęścia, które jest usłane drogą grzechu. To jest droga, to za kim ja idę i dokąd ja dojdę, nie? Bo może warto by nawet tak zobaczyć, nie? Jak ja się umacniam w powołaniu? No umacniam się w ten sposób, że ja muszę zobaczyć, bardzo rozumnie zresztą, czy droga, którą idę, zaprowadzi mnie do celu, którą Bóg mi wyznaczył. Bo może się okazać, że ja idę, nawet jestem szczęśliwy, powiedzmy, mogę robić co chcę, prawda? Nie ograniczajmy, że tam normy i tak dalej. Ja po prostu wreszcie robię co chcę, nikt mi nie mówi, nikt mi tam głowy nie suszy, no ale dokąd dojdę tą drogą? Bo może się okazać, że ta droga jest, ona naprawdę jest bardzo fajna, ona cały czas w dół prowadzi, ja mogę po prostu iść szybko i dość sprawnie, to schodzę w dół. No i tak zejdziesz w dół, że będziesz w piekle, no nie wiem, no. Także pierwsza zasada do walki z pokusą, muszę zobaczyć, czy to, co mi się proponuje,
ten głos, te natchnienia, te pragnienia, one są zgodne z moim powołaniem. Nie? Tak, czy jeżeli jako kapłan ślubowałem wierność, życie w czystości, życie w posłuszeństwie, życie w ubóstwie w przypadku nas, jeszcze osób konsekrowanych, czy jako współmałżonek, tak, ślubowałeś miłość, wierność, uczciwość, że Cię nie opuszczę aż do śmierci, tak, czy jako rodzic zobowiązywałeś się przed Bogiem, że wychowasz, że przyjmiesz i wychowasz po katolicku potomstwo, którym Cię Bóg obdarzy. Czy to, co robisz w swoim życiu, jest zgodne z tym, do czego Cię Bóg powołał i do czego się zobowiązałeś? Bo zobaczcie, że Bóg nas powołuje, ale każdy z nas, czy jako kapłani, czy Wy jako na przykład małżonkowie, czy będący jeszcze na drodze do małżeństwa, Wy zobowiązujecie się do pewnego stylu życia przed Bogiem, tak? Bardzo często, czy chociażby w kontekście świąt paschalnych, czy jakichś innych uroczystości, my na przykład wyrzekamy się zła, szatana, jego spraw i wybieramy drogę wiary w Boga. I teraz tak, czy ja jestem wierny temu, że wyrzekam się wszystkiego, co prowadzi do grzechu, tak? Czy jestem wierny temu powołaniu? Nie? Temu powołaniu, które mówi: odrzucaj to, co złe, wybieraj drogę dobra. To trzeba nieustannie sobie robić sobie z tego rachunek sumienia. No i dobra, i tyle byśmy mieli. Nie? Tyle byśmy mieli. Już niebawem, wkrótce, bardzo szybciutko, kolejna metoda do walki z pokusami, byśmy jak najbezpieczniej mogli dojść do celu. Pokój i dobro. Pokój i dobro.